końcu! Zakończenie roku szkolnego. Koniec z podkreślaniem rzęs. Koniec z zbieraniem spodni, które magicznie wyszczuplają dupę o 6 rozmiarów. Koniec z wyzywaniem profów od bachorów, bawiarzy i bufonów. Ach, niestety, zakończenie roku to także wyzwanie dla ckliwych uczniów, których serca krzyczą od października po wakacje do najprzystojniejszego, zbyt inteligentnego, soczewkami na wady wzroku minus 50,5. Pana profesora Profesiurskiego. Jezus Maria, to już 100. karteczka! Ach, jest tam. Profesor Profesiurski uczący astronomii z tytułem doktora nadzwyczajnego, łamanego przez legendarnego. Ten wielki mózg, te kosmiczne mięśnie, te delikatne jak rozpadający się meteoryt płuca, ten nowiuśki teleskop. Tak, to ta chwila. To ten moment, zaraz powiem panu profesorowi. A masz, dziadzie, panie profesorski, jest pan aresztowany. A teraz przedstawię pana prawa. Otóż prawo numer 1. Nie ma pan żadnych praw. Teraz Więc tak ruszaj. wyglądają relacje profesorskie po godzinach. Agresja, całkiem trafne oskarżenia i kajdanki. Ale kto by nie uległ urokowi profesorskiego? Gdy tylko sędzia zobaczy tą smukłą mordę, z pewnością puści go wolno. Cisza! Cisza! Panie profesorze profesorski, nadszedł czas kary za złe czyny. Żeby nie było, że się pan odwołać spróbuje, oto lista złych uczynków, jakie pan popełnił. Pozwoli pan, że przedstawię jawnie te najgorsze. Tak więc, przystanął pan na przymknięcie uszu i oczu, gdy uczeń zgapiał na teście z wiedzy o Marsie? Co? Jak pan śpi po nocach? A gdy uczeń Cordelas Skoczylas chciał zobaczyć księżyc, pan spełnił jego marzenie. Co takiego? Dodatkowo napadł pan z premedytacją na bezbronnego Jerzyka. Na stos z nim! Mało tego! Organizował pan wycieczki, kiermasze i ekologiczne marsze. Bez przykrości muszę panu przekazać, że czyny te musi pan spłacić własnym życiem. Zatem skazuję pana na karę srogiej śmierci poprzez wypalenie naraz 100 fajeczek. Bez możliwości odwołania, draniu. I co, smutno panu? Już nigdy nie udupi pan ucznia. A panna co tutaj? Gdzie dzienniczek? Nagana dla panny Haczyk! Oj, masakra, makabra, karamba! Panie profesorze, proszę mi potem wybaczyć, lecz za wcześnie jeszcze na tego typu śmierć! Jezus Maria, panie profesorze, co my zrobimy? Pan nie przeżyłby nawet 100-sekundowego maratonu biegu z tymi płucami, a co dopiero maratonu 100-fajkowego. Boże, myśl, jak uratować profesora? Panno Haczyk, proszę oddać profesora! No nie wierzę, znowu oni! WF staromek, co powinien być na tacierzyńskim, ale woli bić uczniów po dupskach pałą. I profesor Szczypierek, który wykłada fizjologiczną, mikro i makrotechnologię, materiału, meteorologii betonowej z elementami psychologii propedeutyki. W praktyce. Proszę oddać profesora, bo przejdziemy do rękoczynów! Panno Haczyk, jak ja pani dam pałą, kurwa, w dupę niemytą, to aż panią pani własny ojciec nie pozna! O, dzień dobry, co za niespodzianka! A przepraszam, ja tu dopiero szykuję bukiet dla czcigodnej oświaty. A panowie nie na zakończeniu roku? Ojeju, jacy prędcy! O rety, ślepe krety! Co ty tam, córcia, robisz? Oj, pan profesor! Rozumiem.
Pan ma słabe płuca, 100 fajeczek już się pali do pańskiej gęby. Ale spokojnie, jestem z zawodu palaczem, dlatego zrobię z pana oklapłych płuc 2 silniki spalinowe. No i tak właśnie mój tatko zaczął uczyć profesora, jak powinno się jarać. Po pierwsze, musisz zacząć myśleć jak jaskółcze piskle, żeby zbudować lekkość swoim płucom. Po drugie, trzeba dobrze się odżywiać, najlepiej specjalem mamusi, ciasteczkami ze świeżego popiołu. Po trzecie, wieczorem cała rodzina musi zakopcić dom, żeby przegonić potencjalny zjazd rodzinny następnego dnia. Żeby wyrobić płuca, rzecz jasna. Po czwarte, użyj kłębów dymu, by kibicować najbliższym palaczom. I najważniejsze, pamiętaj o depresyjnej drzemce palacza. Panie profesorze, bardzo szanujemy pańską robociznę. Wie pan, astrologia czy tam astronomia, no tam, nieważne. Jednakże, doszły mnie słuchy o pańskim wykroczeniu. Jednakże, jestem prawym człowiekiem, dlatego wolę zapytać pana wprost, panie profesorze. Ma pan romans z moją córką? Psiorze, czemu wymachujesz łapami zamiast mówić normalnie? Zobaczymy, czy dalej będziesz tak cicho, gdy wyłysiejesz, draniu. No chodź tu, no chodź! Panie profesorze, do dziś męczy mnie myśl. Co by było, gdyby w tamten dzień nie stracił pan głosu? Panno Haczyk? Panno Haczyk, pani pisze wiersze? A się o durny głosie pana profesora, nie będzie pan mnie tu nękać! Więc to prawda. Chce mi pani coś przeczytać? Proszę mi wierzyć na moje telepatyczne słowa, ale nie chciałby pan tego słyszeć. Prawdę mówiąc, ciekawi mnie. Dlaczego pani nie ma głosu? Och, no tak. Już zapomniałam, jak kiedyś naiwnie myślałam, że jestem jak wszystkie inne, że ta fascynacja minie jak grypa. Ajajajaj, córcia, dobrze, że nie masz niebieskich oczu, bo niebieski nieodwzajemnionej miłości zwiastunem. Ach, to dobrze, że moja czernią przeszyta, bo nie wiem, czy przeżyłabym bez pańskiej dłoni mej talii w kłębienie okalającej. Ale oni to za zbrodnię uznali. Ha, skandal! Parszywiec namącił jej w głowie. Tam w bibliotece, gdzie wierzch ciepłej dłoni opatulił. Nie sądzę, by to było przypadkowe. Odprowadził w nocy do domu pod same drzwi wejściowe, lecz co miała mówić, gdy dotknął jej policzka, że niby deszcz na nią spadł, a ona z cukru się rozpływa. To były te jej wolne ruchy, które go tu przygnały. Coraz bliżej, a głowy nieświadome, że ktoś z oddali się przygląda. Jutro władza skandalu się doka. Bo jak to tak w naszym niebieskim mieście dbać o złote słońce? Aż mnie mdli. Lecz wierzyłam, że nim się obejrzę, a będę mogła znów normalnie tańczyć. Bez myśli o Panu, pisać wiersze, bez myśli o Panu, mówić bez... O. Kto by w ten blef uwierzył? Kiedy zrozumieli, że moje słowa i to, co czuję, nie są żartem. Szkoła podjęła jakże słuszną decyzję. Na zawsze zabrawszy moją krtań. No dobrze. Miałem oddać pani ten test, ale możemy zrobić z niego lepszy pożytek. Proszę, teraz razem będziemy cicho. Wówczas tylko pomyślałam: Jezu, jaki profesor głupi! Jak pan astronomii będzie teraz uczyć? Jeszcze nie rozumiałam, dlaczego dla studentki bez krtani i z wypychaczami w ramionach
Pozbawił się pan własnego głosu. Czuje pan? To miasto pachnie pleśnią, kwitnącą niebieską różą i nawet pożar całego miasta tego nie zmieni. Dziwne to miejsce, gdzie ogień bije chłodem, a kłamstwo tonie w kolorze morza. I przykrość, że w tym świecie uczucia barw nie mają. Bo przecież to smutno tak żyć, nie poczuwszy nigdy koloru swego serca. Panie profesorze, dlaczego nigdy nie nauczył mnie pan, że słońce powinno być niebieskie? Proszę szanownego pana profesora profesorskiego, oto 2 dyszki. No co stoisz jak badel, Bierto? Spokojnie, córcia, ten profesor już nie będzie mącił ci w głowie. O wszystko zadbałem. Jeże niedługo dadzą mu karę, na jaką zasłużył. Porwanie uczennice? Co on sobie wyobraża? 100 fajek to byłaby teraz dla niego pestka z bułką i masłem. 1000 papierosków to teraz minimum. Córcia! Wie pan, panie profesorze, czasami marzę, że potrafię palić papierosy, nie myśląc o ich chłodzie, że moje oczy są niebieskie, a inne barwy są mi nieznajome, że nie dbam o każdy krok taneczny w codziennym chodzie. Niekiedy marzę, że znów mam głos i pana tracę, ale gdybym tylko mogła mówić. Och, gdybym tylko miała tą cholerną krtań, przyznałabym. Panie profesorze, przyznałabym, że zgapiałam, że noszę wyszczuplające spodnie, że nie odróżniam astrologii od astronomii i że prawdę mówiąc, lubię, gdy pan gada. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego tak nagle stracił pan głos, panie profesorski? Kto by pomyślał, że powód był tak mały i błahy?